Witam Was gorąco w kolejnym odcinku Sunset Talks. Dziś oficjalnie otwieramy archiwum emocji. To pierwsza część serii, która ma jeden cel: sprawić, byście przestali być pasażerami we własnym ciele, kiedy emocje chwytają za kierownicę. Chcemy uniknąć tego palącego wstydu, który przychodzi po fakcie, wtedy gdy kurz opadnie, a my zastanawiamy się, co we mnie wstąpiło. I wierzcie mi, jestem w tym temacie weteranką. Przez lata byłam zakładniczką własnych uczuć. Pozwalałam im rządzić moim życiem absolutnie i bezapelacyjnie. Aż w końcu doprowadziły mnie niemal na skrajność. Skraj przepaści? Błagam cię. Raz skończyła się kawa i leżałaś na dywanie przez 40 minut, patrząc w sufit, jakbyś straciła sens istnienia. Wy ludzie jesteście tak miękcy, że aż wstyd mi, że mieszkam w tym samym domu. Zero instynktu łowcy, 100% dramatu. Cóż, Jinx, twoja empatia jak zwykle doprowadza do łez. Ale paradoksalnie właśnie trafiłeś w sedno. Dlatego postanowiłam nagrać darmowy kurs, bo wiem, jak bardzo jest to dla nas ważne. Chcę podzielić się z Wami tym, co sama wypracowałam przez lata i udowodnić, że spokojna reakcja jest możliwa. Nawet w ekstremalnych sytuacjach, gdy świat się wali, ktoś testuje naszą cierpliwość albo skończył się majonez. Wyobraź sobie taką sytuację. Jest wtorek, godzina 14. Wpatrujesz się w maila od kolegi z pracy. Nazwijmy go Marek z księgowości, który jest tak pasywno-agresywny, że praktycznie wymaga własnego terapeuty. Nasikaj mu do butów, proste. Jinx, nie! Nawet jeśli w Twoim świecie to szczyt dyplomacji, w korporacji ludzie zazwyczaj nie sikają sobie do butów. Przynajmniej nie przy świadkach. Dlatego musimy zrozumieć, co dzieje się w naszej głowie. No więc po takim mailu Twoje tętno skacze. Twoje pole widzenia się zwęża. W klatce piersiowej czujesz palące gorąco. Zanim Twój racjonalny mózg zdąży w ogóle założyć spodnie, Twoje palce już latają po klawiaturze i tworzysz odpowiedź, która jest błyskotliwa, cięta i absolutnie niszczycielska. Klikasz, pyk, wyślij, z siłą sędziego uderzającego młotkiem. Sprawiedliwości stało się zadość. O, to może być duży problem. Oczywiście, Pinokio, ten impuls jest naturalny, ale to, co dzieje się potem, definiuje naszą inteligencję emocjonalną. Mija 10 minut. Adrenalina opada, a nadciąga zimna, wilgotna mgła żalu. Uświadamiasz sobie, że nie tylko odpisałeś Markowi, ale w amoku kliknąłeś odpowiedz wszystkim. Dostał to prezes, dostał to HR, dostała to pani Basia z recepcji. Gratulacje, pięknie, niech płoną. Teraz wszyscy wiedzą, że masz temperament, szacun. Nie słuchajcie go. To, co Jinx nazywa szacunkiem, w psychologii nazywamy porwaniem emocjonalnym. I czas nauczyć się to kontrolować, zanim spalimy za sobą wszystkie mosty. Więc zapraszam do naszej nowej, 18-częściowej serii Archiwum Emocji. Co 2 tygodnie pojawi się kolejny film, w którym nie będziemy tylko rozmawiać o uczuciach. Nauczymy się taktycznej sztuki zachowania zimnej krwi, kiedy świat i wasze wewnętrzne demony robią wszystko, byście ją stracili. Zanim jednak przejdziemy do taktyki, musimy nabrać nieco pokory wobec maszyny, którą sterujemy. Ludzki umysł to ogromny wszechświat. To wewnętrzny kosmos, który dopiero zaczynamy odkrywać. To skomplikowana sieć miliardów połączeń, ale żebyście nie zgubili się w tej galaktyce, uprościmy ją do czegoś, co wszyscy aż za dobrze znamy z korporacyjnego życia. Pomyślcie o swoim mózgu jak o sali konferencyjnej. U szczytu siedzi kora przedczołowa. To Twój racjonalny prezes. Prezes jest logiczny, uporządkowany, myśli o długoterminowych konsekwencjach i rozumie, że powiedzenie Markowi, że jest wcieleniem niekompetencji jest, cytuję, złe dla synergii zespołu. Nuda, zwolnić go. Gdzie jest akcja? Gdzie są pazury? Spokojnie, Jinx, akcja siedzi tuż obok. Obok prezesa siedzi ciało migdałowe. To pierwotny, emocjonalny wartownik mózgu. Wyobraźcie go sobie jako ochraniarza ze skłonnością do paniki, który myśli, że absolutnie wszystko jest tygrysem szablozębnym. Kiedy Marek wysyła tego nieszczęsnego maila,
Ochraniarz nie analizuje treści. On krzyczy: atakują nas, wszyscy do schronu, i odcina zasilenie do mikrofonu prezesa. I to jest profesjonalista. Ten ochroniarz to mój idol. Ojej, to dlatego tak często działamy, zanim pomyślimy. Dokładnie tak, Pinokio. Zarządzanie sobą to nic innego jak umiejętność utrzymania prezesa przy władzy, nawet gdy ochraniarz tłucze w alarm pożarowy. To zdolność do wykorzystywania świadomości swoich emocji, aby zachować elastyczność i pozytywnie kierować swoim zachowaniem, zamiast pozwalać, by tygrys sterował naszym życiem. I tu zatrzymamy się na chwilę na nasz stały punkt programu. Czas otworzyć teczkę z napisem co? Skoro jesteśmy przy ciele migdałowym, oto mało znany fakt. Twój mózg jest trochę dramatyczny. Badania wykorzystujące rezonans magnetyczny wykazały coś niesamowitego. Odrzucenie społeczne aktywuje w mózgu dokładnie te same obszary, co fizyczny ból. O, dlatego jak ktoś jest niemiły, to boli w środku. Jakby ktoś nadepnął mi na ogon. Tak. Kiedy czujesz się urażony złośliwym komentarzem, twój mózg nie widzi różnicy między tym uczuciem a uderzeniem golenią okan stołu. Dla twoich neuronów złamane serce czy złamana noga to niemal to samo. Nic dziwnego, że chciałeś oddać Markowi. Twój mózg był święcie przekonany, że właśnie dostał w twarz. Skoro tak, to technicznie rzecz biorąc, nasikanie mu do butów to tylko samoobrona konieczna. Wysoki sądzie, byłem w szoku pourazowym. Uniewinnić kota. Jinx, zarządzanie sobą to nie zemsta. To umiejętność uświadomienia sobie tego procesu, ale uwaga, strategie zarządzania sobą nie polegają na tłumieniu emocji, to błąd. Tłumienie to budowanie tamy. Woda się zbiera, ciśnienie rośnie, aż w końcu tama pęka i zalewa całą dolinę. Zamiast lać wodę na wioskę i topić wieśniaków, zamieniamy ją w prąd? Robimy z niej turbinę? Brawo, Jinx. To była zaskakująco trafna i konstruktywna metafora. Dokładnie o to chodzi. W przekształcenie tej surowej energii w coś użytecznego. W następnych odcinkach zagłębimy się w 17 sprawdzonych strategii, aby zaktualizować Twój wewnętrzny system operacyjny. Oto mapa drogowa transformacji, która nas czeka. Musicie zrozumieć jedną rzecz. Czasami bitwa nie toczy się w Waszym umyśle, ale w Waszej biologii. Nie jesteście w stanie wymyślić logicznego wyjścia z sytuacji, jeśli Wasze ciało tkwi głęboko w trybie walcz lub uciekaj. Pinokio by uciekł. Na bank. Wypraszam sobie. Nie uciekł, tylko przeczekał, aż problem sam się rozwiąże. To się nazywa strategia. Strategia siedzenia w szafie albo pod łóżkiem. Co za różnica gdzie? Ważne, że z godnością i z dala od latających przedmiotów. I właśnie dlatego zaczniemy od absolutnych podstaw. Prawidłowego oddechu. Brzmi to niemal obraźliwie prosto, prawda? W końcu oddychacie od urodzenia. Ale większość nas w stresie oddycha płytko, co tylko dolewa paliwa do ognia. Nauczymy się, jak używać tlenu jako środka uspokajającego dla tego panikującego ochraniarza w głowie. Czyli mniej sprintu do szafy, a więcej powietrza. To mi się podoba. Jestem za. Przyjrzymy się też sile pauzy. Wszystkim nam mówiono policz do 10, ale zbadamy, dlaczego to działa. Jak to zrobić, nie wyglądając przy tym, jakbyście publicznie rozbrajali bombę z zamkniętymi oczami. Omówimy też, jak przespać się z problemem, dając mózgowi czas potrzebny na przetworzenie emocji. I dlaczego musisz zadbać o higienę snu, aby twój emocjonalny ląd nie był spalony jeszcze zanim w ogóle wstaniesz z łóżka. Czekaj. Czy ty właśnie dałaś mi legalną, naukową wymówkę na drzemkę w środku dnia? Sorry, nie mogę teraz. Pracuję nad inteligencją emocjonalną. Dobranoc. Genialne. Nie do końca o to chodziło, Jinx, ale niech ci będzie. Zajmiemy się nawet fizycznym aktem więzi. Nauczymy się uśmiechać i śmiać więcej. Nie po to, by udowodnić, że wszystko jest super, ale by oszukać mózg, by uwolnił chemikalia, które to szczęście umożliwiają. I omówimy, jak być synchronizowanym, naśladując mowę ciała rozmówcy, by stworzyć podświadome poczucie bezpieczeństwa. Rozumiem.
Czyli robimy dobrą minę, kiedy inni mają ochotę rozbijać talerze o ścianę? To brzmi bezpiecznie. Kiedy już opanujemy ciało i nasz biologiczny alarm przestaje wyć, umysł musi wziąć się do pracy. Przechodzimy do drugiej fazy, siłownia dla umysłu. Tutaj zaczniemy trenować Twoje myśli tak, jak elity sportowe trenują mięśnie. Czy kiedykolwiek czuliście się rozdarci między tym, co chcecie zrobić, na przykład rzucić laptopem waszego szefa, a tym, co powinniście zrobić? Zmierzymy się z tym. Nauczymy się tworzyć listę emocje kontra rozum. To potężne narzędzie, które zmusza obie strony Twojego mózgu do wynegocjowania traktatu pokojowego, zanim rozpęta się wojna domowa. Skonfrontujemy się też z narratorem w Twojej głowie. Wszyscy rozmawiamy ze sobą, ale u niektórych ten wewnętrzny narrator jest bezlitosnym dręczycielem. Nauczymy się, jak przejąć kontrolę nad tą rozmową, przepisać scenariusz z greckiej tragedii na inspirującą podróż bohatera. Tragedia? Nuda. Ja wolę dramatyczny film akcji. Wybuchy, pościgi, popcorn i zero stresu. Bohater zawsze spada na 4 łapy. I właśnie takiej pewności siebie potrzebujemy, Jinx. Łącząc to z umiejętnością wizualizacji sukcesu, zaprogramujemy mózg na zwycięstwo, zanim wyzwanie w ogóle się rozpocznie. A co z nieuniknionymi przeszkodami? Nauczymy się skupiać uwagę na swobodach, a nie na ograniczeniach. To subtelna zmiana perspektywy, która zmienia mentalną ślepą uliczkę w sprytny objazd. No i voilà. Nagle każda ślepa uliczka wygląda jak przyjemny spacerek po plaży o zachodzie słońca. Ha, już cię widzę spacerującego po plaży. Piasek w futrze, mokra woda, a krab szczypie cię w tyłek. Dostałbyś zawału po 3 krokach. Nie rozśmieszaj mnie. Potem przejdziemy do trzeciej fazy, strategiczne planowanie. Wierzcie lub nie, ale możecie zaplanować sobie drogę do wyższej inteligencji emocjonalnej. Zasada jest prosta. Chaos rodzi niestabilność, struktura rodzi spokój. Omówimy, dlaczego powinniście wyznaczyć w ciągu dnia specjalny czas na rozwiązywanie problemów. Tak, dobrze słyszycie. Dzięki zamknięciu swoich zmartwień w konkretnym 15-minutowym oknie czasowym powstrzymujecie je przed zrujnowaniem wam planów na kolację. Serio, babo? 15 minut na martwienie się? Wy ludzie za bardzo komplikujecie proste sprawy. Ja martwię się tylko wtedy, jak widzę dno w misce. A jak kolacja mi nie pasuje, to po prostu zrzucam ją ze stołu. Problem solved. Dzięki za tą pragmatyczną radę, Jinx, ale nie staramy się zrzucać rzeczy ze stołu. Kluczowym punktem będzie również wpisanie w grafik mentalnego ładowania baterii. Musicie zacząć traktować czas odpoczynku dla mózgu z takim samym szacunkiem i powagą, jak spotkanie z kluczowym klientem. Amatorzy. Drzemkę trzeba traktować z szacunkiem należnym królowi. Klient może poczekać. Słońce na dywanie przesuwa się szybko. To są prawdziwe priorytety. Na koniec spojrzymy na zewnątrz. Nie musicie tego robić sami, w rzeczywistości nawet nie powinniście. Zbadamy przerażającą, ale piekielnie skuteczną tragedię – upublicznienie swoich celów. Nic nie motywuje ludzkiego mózgu do zmiany tak skutecznie, jak paraliżujący strach przed publiczną kompromitacją. Ja mogę poprowadzić ten jeden odcinek jako mentor. Jestem mistrzem opanowania. Doceniam entuzjazm, Pinokio, ale w mentoringu chodzi o coś więcej. Poznamy wartość uczenia się od najlepszych. Zasada jest prosta. Jeśli chcesz nauczyć się grać w tenisa, obserwujesz zawodowca. Jeśli chcesz nauczyć się zachować spokój, obserwujesz osobę, która trzyma nerwy na wodzy, nawet gdy budynek płonie. Czasami potrzebujecie perspektywy, która nie jest przesłonięta waszą osobistą burzą. I co być może najważniejsze, Ja mogę was nauczyć wyciągać cenne lekcje od każdego napotkanego kota. Lekcja pierwsza. Jak patrzeć na ludzi z góry, nawet leżąc na podłodze. kusząca propozycja, kochanie, ale ja bym raczej poleciła wyciągnąć lekcję od każdego napotkanego człowieka. Nawet od Marka z księgowości, zwłaszcza od Marka. Jeśli on potrafi przeżyć tydzień w Excelu i nie zwariować, to znaczy, że zna sekret zen, o którym my nie mamy pojęcia. Na wielki finał podsumujemy serię ostateczną prawdą o zarządzaniu sobą. Zmiana czai się tuż za rogiem.
Widzę ją. Tak, Jinx, jesteś mądry. Jedną stałą rzeczą w życiu jest to, że wszystko się zmienia. Osoba inteligentna emocjonalnie nie zapiera się przeciwko falom i nie próbuje zatrzymać oceanu. Ona się uczy surfować. Ta podróż nie wydarzy się z dnia na dzień. Nadal będziecie się złościć, nadal będziecie czuć frustrację. Emocje są częścią nas, jak bicie serca. Możecie nawet wysłać jeszcze jednego maila czy 2, których będziecie później żałować. Miejmy nadzieję, że chociaż nie przez odpowiedz wszystkim. Ale opanowując te 17 strategii, zaczniecie dostrzegać zmianę. Luka między odczuwaniem emocji a działaniem pod ich wpływem zacznie się powiększać i właśnie w tej luce leży wasza wolność. Dlatego gorąco zapraszam was do wzięcia udziału w tym kursie. Traktujcie to serio. Wielu ludzi płaci za taką wiedzę z zakresu inteligencji emocjonalnej ogromne pieniądze, by radzić sobie w biznesie i w życiu prywatnym. A tutaj dzielę się tym z wami zupełnie za darmo. Co? Za darmo? To za co kupisz mi te saszetki z łososiem? To jest tragiczny model biznesowy, babo. Zbankrutujemy przez twoje dobre serce. Jinx, to się nazywa misja. To jest bardzo szlachetne. No i to by było na dziś, moi drodzy emocjonalni wojownicy. Jeśli nie chcecie przegapić nadchodzących odcinków i chcecie udowodnić Jinxowi, że warto, subskrybujcie kanał i kliknijcie dzwoneczek. Róbcie co chcecie, ale lepiej dostać powiadomienie na YouTubie niż kolejnego maila od Marka z księgowości. Zostańcie z nami, bo w archiwum emocji czeka was trochę psychologii, odrobina magii i mnóstwo strategii przetrwania w tym szalonym, realnym świecie. Do zobaczenia przy kolejnym zachodzie słońca.